1 maja. W dzień, w którym powinny obfitować mnóstwo protestów, wybieram się do centrum Hamburga, żeby sobie coś obejrzeć, coś nagrać. Święto Pracy. Święto Pracy ma bardzo długą genezę. Sięga to roku 1986, gdzie to 1 maja miały pierwsze protesty w Chicago. Ciekawe, czy tam byli Polacy wtedy. Chyba byli. I w tym momencie następują pierwsze protesty związkowe, kiedy to właśnie ludzie nie chce im się pracować. Wymyślili, że będą pracować 8 godzin. W ogóle, jeżeli jesteście zainteresowani genezą 1 maja, zapraszam do lektury Google. Tam jest to wszystko. Ja dokładnie to przepisałem stamtąd, więc okres 1886 to wiemy, że to jest wiosna ludów w Europie. W Polsce też przypomniano sobie o tym, że warto coś zrobić z tą swoją niepodległością. W końcu już prawie 100 lat jesteśmy pod zaborami, więc wymyślili robienie tych powstań. Tylko jak też z tymi powstaniami mały problem, ponieważ to, co tam przy wódzie się jakieś wymyśla, rewolucję, to później taki ma byle jakiś skutek, nie? Cara nawet nie można zabić, jak się chłop nawciągał jakichś preparatów, bo szedł i przed samą komnatą. Planując takie rzeczy, lepiej nie robić takich rzeczy. No i w sumie nie będę się męczył z tym wstępem, ponieważ pojechałem, życie zrobiło inaczej. Zapraszam do obejrzenia materiału 1-majowego w Hamburgu. Spoiler, nie będzie protestów. Tak wyszło. Jeszcze jedna ważna sprawa. Jaka? Chciałem dać nagłówek taki. Hamburg w ogniu. Albo na przykład zamieszki, które wpłyną na całą Europę. Wiecie, jakieś tłumy w tle, coś tego. Takie tytuły, nie? Nie będę tego robił. Nie będę tacy inni, na przykład jak mój imiennik z widły gówno kręcił, żeby sobie jedno kliknięcie więcej podkręcić. Będzie normalnie głupi spacer po Hamburgu. O. Jak się będzie chciało oglądać, to się będzie oglądało. A ludzi z wariatów robić nie będą. Witam, dzień dobry. 1 maja. Idziemy zobaczyć, co jest w Hamburgu, co się dzieje na mieście, w centrum miasta. O 15 mają być jakieś ładne manifestacje 1-majowe związane z Dniem Pracy. Wyjątkowo, jak nie na Hamburg, mają być pokojowe i to mnie zainteresowało. Organizatorzy mówią, że będzie tutaj związane z ruchem pracy i z tymi wszystkimi przepisami związanymi właśnie z polepszeniem miejsc pracy, więc idę zobaczyć. Nic innego nie pozostaje. Aha, ważna sprawa. Kończymy nagrywać pionowo. Koniec z tym. Przechodzimy na system normalny, poziomy. Dobrze, od tej pory zaczynamy filmować normalnie poziomo, tak jak ludzie mają oczy w poziomie i zaczynamy filmować tak jak są telewizory położone poziomo, tak jak są monitory położone poziomo. Nawet podpowiem, że w kinach ekrany te duże białe są montowane poziomo. Więc nie rozumiem tego całego szału tiktokowego i tej mody tym podyktowanej. Plan jest chyba dużo lepszy, jak jest poziomo, prawda? Na razie, do zobaczenia w drodze. Teraz pokażę Wam, dlaczego nagrywamy poziomo. I w tym momencie statyw w gimbalu zaczyna nabierać sensu. Wyjdziemy trochę na górę, to zobaczycie, o czym mówię.
Metro jak metro. Nie ma co sobie tam specjalnie głowy ruszyć. Ale schody ruchowe, proszę Państwa. Miód na moje nogi. Może się zdziwicie, dlaczego nie śpieszyłem się do metra, albo na przykład, no nie śpieszyłem, dlaczego nie biegłem do metra. Już Wam tłumaczę. Właśnie odjechało przed dosłownie paroma sekundami metro i następne metro mam za 5 minut. I następne jest za kolejne 5 minut. Więc bieganie do metra jest tu pozbawione jakiegokolwiek sensu. A teraz Wam pokażę, o czym mówię, mówiąc szeroki plan i dlaczego właśnie teraz sens ma wysięgnik w gimbalu. Zaraz przejdziemy dalej, żeby tutaj ludzi nie straszyć znowu. Oczywiście jak chciałem zacząć nagrywać, to metro. Ale dobra, mikrofon mam super, więc myślę, że da radę. Teraz wracam do szerokiego planu. Słuchajcie, dlaczego o tym mówię? Bo mogę być blisko, jak zazwyczaj na gimbalach i w TikTokach się nagrywa własny nos, lub mogę, mówiąc dalej do Was i być z Wami obecny, pokazać coś więcej. Słuchajcie, zobaczcie teraz to. Wysięgnik na gimbalu zaczyna mieć sens. Zaczyna to wszystko funkcjonować. Patrzcie, jak to wygląda. Na pionowej orientacji w życiu bym tego nie zrobił. Patrzcie, jak to widać. Mogę kadrować sobie za sobą cały widok, dalej mnie widzicie, a nie kić pionowo. Okej, przestaję na to narzekać, to nie jest cel dzisiejszej naszej misji. Koszulka jak najbardziej odpowiednia. O 15 ma się manifestacja zacząć, którą jestem zainteresowany. Teraz zrobimy kółeczko i zobaczycie, jak to fajnie wygląda. Kolejny dzień, kolejny wiatr w Hamburgu. Wyzwanie dla gimbala, dla mikrofonu. Ale słuchajcie, mam wrażenie, że w tej orientacji poziomej stabilizator działa trochę inaczej. Drżenie ekranu też widzę, że działa trochę inaczej, więc nie wiem, może to chyba ktoś to zaprojektował, ktoś chyba o tym pomyślał, że właśnie to ma tak działać, a nie pionowo. I nie czepiam się tego, naprawdę. Ja chcę po prostu tak, a nie to, że tam ze statystyk to wynika i kręć poziomo, kręć pionowo, bo to teraz takie modne. Ja nie jestem TikTokowcem i nie zamierzam być, więc sorry. Dobra, ładna wedel. Widokami zajmiemy się jeszcze później. Słońce, jak widzicie, jeszcze nie jest takie, jakie chciałbym żeby było, ale i mostami w Hamburgu się zajmiemy, bo się okazuje, że Hamburg ma dużo więcej mostów niż taka Wenecja, dużo więcej, i widokami też się zajmiemy, tak? Hauptbahnhof. Jazda sama w sobie.
serwis HVV jest zamknięty. Serwis jest zamknięty, bardzo mi przykro. Jak ktoś nie jest odporny na tłum, to nie polecam wizyty na dworcu głównym w Hamburgu, bo tutaj jest zawsze jazda i to gruba. Kiedy się tutaj zajmiemy, będziemy tutaj chodzić, ale moja marszruta zaczyna się na Jungfernstücku, Rathaus, zejdziemy do St. Pauli, zejdę do St. Pauli, tego prawdziwego St. Pauli i później chyba wejdę na Landungsbrücke, zobaczę co moje nogi na to powiedzą, czy dadzą radę, więc na razie. Jungfernstück to jest stacja, na której na pewno można się zgubić, jeżeli szukacie miejsca w Hamburgu, stacji kolejowej, na której można się zgubić. Wbrew pozorom główna stacja Hauptbahnhof w centrum Hamburga nie jest tak skomplikowana i złożona właśnie jak Jungfernstück. Na Jungfernstück krzyżują się 4 linie metra i to najdłuższe, jedne z najdłuższych. Również na Jungfernstücku jest najgłębsza stacja metra, która jest w Hamburgu. Tak więc tutaj naprawdę można się zgubić. Bardzo często hamburgery, które same tutaj mieszkają, tracą orientację i no niestety czasami trzeba troszkę polatać w kółko, ale wprawa czyni mistrza. Generalnie jako turystom polecam Wam na przykład jak będziecie się poruszać po Hamburgu, czytać te informacje tutaj u góry. To są najprostsze rzeczy, którymi można się kierować i nie trzeba ludzi wypytywać cały czas, gdzie się udać, ponieważ są tutaj nazwy ulic. Keine Stress, bitte gehen. Nazwy ulic, na przykład, czy jest tutaj HVV serwis też, WC i tak dalej, że na ferę możemy się udać, więc tak jak mówię, jeżeli zgubić się, to tylko tutaj na Jungfernstücku, stacja duża, no to przyspieszamy. Hot town, summer in the city, back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity? Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead, walking on the sidewalk, hotter than a match head. But at night, it's a different world. Go out and find a girl. Come on, and dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can be like the night in the summer. In the city, in the summer, in the city. Cool town, evening in the city, dressed so fine and looking so pretty. Cool cat, looking for a kitty, gonna look in every corner of the city. Chill out, wheezing like a bus stop, running up the stairs, gonna meet you on the rooftop. But at night, it's a different world. Go on, find the girl. Come on, let's dance all night. Despite the heat, it will be alright. And baby, don't you know it's a pity? The days can't be like the night in the summer, in the city, in the summer, in the city. But at night it's a different world.